Mam na imię Paulina, a to jest biznesowy One Woman Show. Rozmowy z tymi, którzy budują biznesy na własnych zasadach. Mikro i małe firmy, stowarzyszenia, solowe projekty w Polsce i na emigracji. Rozmawiamy o wartościach, zwątpieniach i przełomach, ale też o codzienności. To przestrzeń dla tych, którzy chcą tworzyć biznes i siebie po swojemu, z odwagą, autentycznością, no i z sercem. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Dzisiaj przyjemność mam łączenia się z Norwegią i moją gościnią jest Małgorzata Dąbrowska, która od prawie 20 lat mieszka w Norwegii. Prowadzi zarówno własną firmę konsultingową, jak i pracuje w firmie Infront Karriere, gdzie wspiera osoby bezrobotne w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Jest też założycielką zarządu organizacji Human Integrating, która działa dla i współpracuje z Polonią żyjącą w Norwegii, a także, żeby było tego mało, wspiera w działaniu inne projekty społeczne i kulturalne właśnie w Norwegii. Dzień dobry, Małgosiu. Bardzo mi miło gościć we Francji. Mnie również i tym bardziej. My miałyśmy się okazję spotkać w przestrzeniach, o których myślę, że może warto byłoby powiedzieć nieco szerzej. Wszystko zaczęło się w jednym z najwyższych budynków w Europie, Verso Tower, gdzie rozpoczęła się nasza przygoda ze szkołą liderstwa. I tam się to wszystko zaczęło. I moje pytanie jest takie, bo każda z nas jest troszkę z innych bajek i wszyscy te nasze osoby, które w tej szkole liderstwa miały okazję uczestniczyć, one też z tych różnych bajek są. Natomiast to, co chciałam zapytać, to co tobie dała ta przygoda ze szkołą liderstwa? Zgłosiłam się, bo usłyszałam o tej szkole i o rekrutacji zaczęłam czytać, czym jest ta szkoła w ogóle. I jak trochę poczytałam, bo to jest szkoła Zbigniewa Pełczyńskiego, którą kończyło kilku takich dość znanych polityków czy osób, które działają w różnych instytucjach, to od razu mnie zachęciło do tego, żeby jednak spróbować wziąć udział i zobaczyć, jak będzie. Dało mi to bardzo dużo, szczególnie jestem wdzięczna za znajomości takie jak właśnie z tobą. Przede wszystkim program, warsztaty i szkolenia skupione wokół tego, czym my się na co dzień zajmujemy i przebywanie wśród osób, które mają 100% zrozumienie do tego, jak wygląda nasza codzienność w pracy w różnych projektach, jak wygląda ten czas, który trzeba poświęcić na te projekty, wyzwania, ale też jaką satysfakcję ogromną daje to, że możemy się w ten sposób realizować. Także dla mnie to była najcenniejsza chyba wartość z tego szkolenia. Spotkanie ludzi, którzy działają w podobny sposób, mają podobną filozofię działania i życia i ja za to zawsze będę wdzięczna i mam nadzieję, że będziemy trzymać kontakt jeszcze wiele, wiele lat. I tutaj zrobię tylko takiego małego asterixa, jak to mówią, bo ta szkoła właśnie nie jest tylko polityczna i to jest też duża wartość, bo rzeczywiście w tym programie dla Polonii, w którym uczestniczyłyśmy, miałyśmy zarówno osoby, które rzeczywiście troszkę w polityką się parają, tak jak na przykład ty, natomiast są takie osoby jak ja, gdzie od tej polityki są bardzo daleko, tak? Były właśnie takie osoby, które były bardziej w kulturze, były takie, które działają stricte w szkołach polskich i takie, które są bardziej w stronę przedsiębiorczości. I to chyba na tym polega to bogactwo tego sosu, w którym się moczyłyśmy przez pewien okres czasu. Natomiast tak pociągając właśnie ten sos, w którym jesteśmy, ty na co dzień obracasz się w wielu smakach i w wielu projektach, które prowadzisz. Jeżeli miałabyś powiedzieć jednym słowem, jak to jest być i stawiać swoje pierwsze kroki jako właściciel firmy, na przykład na emigracji, tak? Jakie jest twoje spostrzeganie tego, jak ty byłaś postrzegana przez innych? Czy to jest w ogóle łatwe i czy to zależy tylko wyłącznie od tego, że jesteś emigrantką?
W ogóle decyzja o otwarciu własnej firmy czy działalności jest takim, wydaje mi się, dużym krokiem odwagi w obcym kraju, tak? Pierwsza rzecz, którą trzeba sobie przyswoić, to są przepisy. Ja sobie zrobiłam szkolenie z księgowości, żeby sobie radzić samemu. No, wydaje mi się, że też ta sieć kontaktów jest bardzo potrzebna, żeby dzielić się informacjami. Samo otwarcie firmy nie jest w Norwegii jakimś bardzo skomplikowanym procesem generalnie. To się załatwia wszystko przez internet. Oczywiście w zależności od tego, jaką formę działalności chcesz otworzyć, czy jest to jednoosobowa działalność, czy jakaś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, no to już zależy od ciebie. Procedury i w ogóle te wszystkie sprawy księgowe, wydaje mi się, że w porównaniu z tym, a trochę pracowałam również w księgowości w Polsce, są prostsze. Na pewno mniej skomplikowane, na pewno wymagające może mniej tej administracji, chociaż świat w ogóle się digitalizuje w tej chwili i po prostu być może, że to też jest postęp, który dokonał się przez te wszystkie lata. No, pewnie w Polsce jest podobnie. No, prowadzenie firmy w Norwegii to wiąże się też z umiejętnością posługiwania się językiem, tak? Bo bez tego w Mhm. ogóle jest ciężko. Także ja polecam, no chociaż dla mnie ta działalność jest czymś dodatkowym, tak? Bo ja na co dzień pracuję w dosyć dużej firmie Mhm. em, i bardzo jestem z tego zadowolona, także łączę obie te sfery, że tak powiem, przedsiębiorcy i pracownika. No tak, ale łączysz jeszcze tutaj, że tak powiem, duszę społeczniczki i plus pasję do kultury i jeszcze elementy polityki i to wszystko jest kalejdoskopem pełnym kolorów i pełnym kształtów. A czy jest coś, czym możesz powiedzieć, że tak, z tego jestem dumna? W ogóle ja mam bardzo szeroką perspektywę na to wszystko, nie? I ja jestem po Mhm. prostu ciekawa i ciekawość ta ciekawość, już to zawsze powtarzam, jak ktoś zadaje mi tego typu pytania, ona mnie po prostu prowadzi. Jakby nie, zawsze jestem ciekawa, żeby sprawdzić jakiś projekt, spotkać się z kimś, czy dowiedzieć się jakichś szczegółowszych informacji na temat, który mnie zainteresuje i to mnie tak prowadzi dalej i dalej. Ta działalność, którą ja mam obecnie, to jest bo tak jak wspomniałaś, od prowadzenia firmy, bycia pracownikiem, po realizację różnych projektów wolontariackich, działalność polonijną, polityczną. No, długo by po prostu opowiadać, ale to się po prostu dla mnie łączy w jedną całość. No, ja nie ukrywam, że największe serducho mam do kultury. I to jest coś, co po prostu, no i sama nie jestem artystą, ale uwielbiam wszelkiego rodzaju kreatywne zajęcia, uwielbiam wystawy, koncerty i rozmowy z artystami. Uważam, że są one bardzo ciekawe i jedyne w swoim rodzaju. Każda z tych osób jest naprawdę autentyczna, ma swój przekaz. Dlatego postanowiłam jakby stworzyć grupę artystów i organizować na przykład wystawy, w których oni biorą udział. Więc to do tego mam chyba największe jakby serducho, ale też jeżeli chodzi o kobiety w Norwegii, Polki szczególnie, no to tutaj też jakby się angażuję. Po pierwsze w organizacji, która się nazywa Projekt K, czyli Projekt Kobieta, która zrzesza zarówno kobiety biznesu, jak i te, które się chcą rozwijać, są ambitne, chcą współpracować, robić coś więcej, a przede wszystkim wspierać się nawzajem i czuć się członkiem jakiejś grupy, no nie jakiejś, no tej konkretnej grupy, która no podejmuje konkretne działania, żeby tutaj w tej Norwegii żyło nam się łatwiej. Mhm. A powiedz mi, a co cię napędza do robienia aż tylu rzeczy? Ludzie, moje dzieci, wiesz, ja uwielbiam kontakt z ludźmi, to mi zawsze daje energię, a motorem do działania zawsze są moje dzieci. Moje dzieci, które będą jakby swoje życie wiązały z Norwegią. Może kiedyś zdecydują się wrócić do Polski, tego nie wiem, ale na tą chwilę chcą żyć tutaj. Chciałabym, żeby były dumne z tego, że mają polskie nazwiska, żeby były dwukulturowe i tego się nie wstydziły i żeby pokazać im, że można się rozwijać, można działać na rzecz innych, ale też dbać o siebie, że chyba największym motorem dla mnie są moje dzieci. Mhm. A masz takie momenty, że myślisz sobie, a na co mi to wszystko jest? Jak się pracuje z ludźmi, z taką ilością ludzi na co dzień, to też różne sytuacje się zdarzają. Niektóre są bardziej, niektóre mniej przyjemne, ale też takie zwykłe ludzkie zmęczenie fizyczne, tak? Ja teraz na przykład mam kontuzję nogi i staram się być aktywna i uśmiecham się i jakby idę do przodu, myślę pozytywnie i tak dalej, ale no nie jest to taki najłatwiejszy okres w moim życiu, tak? Bo ta niesprawność daje mi się mocno we znaki, mimo że
Na zdjęcia po prostu wychodzę i się uśmiecham, chodzę, staram się być na różnych wydarzeniach, ale sama logistyka, żeby na nie dotrzeć, nie zawsze bywa najprostsza w tym momencie. No, czasami jest tak, że czasoprzestrzeń nas zatrzyma, Tak, tak. jakby nie patrzeć. Niestety, no tak bywa. No, tak bywa, tak bywa. A pytanie takie, generalnie zarządzasz wieloma rzeczami, ta czasoprzestrzenią własną i niewłasną, ale czy masz kogoś, kto cię wspiera w tym całym ambarasie? Czy rzeczywiście jesteś pozostawiona sama sobie i wszystko jest zależne od ciebie? Ale nie jest to zależne ode mnie. Słuchaj, w domu mam męża, który mnie wspiera i jakby motywuje do działania. Czasem jak mam takie zwątpienie, a może jednak w domu zostanę, a może jednak sobie odpuszczę, to on mówi: ale przecież ty jesteś jak ryba w wodzie tam. Ty idź, spróbuj, zobacz, ja cię nawet zawiozę i po prostu bądź tam. No to jest moje największe wsparcie. Mam też przyjaciół, wiesz, w tych organizacjach, w których działam, to nie jest zarządzanie ludźmi, to jest współpraca. To jest głównie współpraca z przyjaciółmi. I ja tak to odbieram. Y, To są osoby, które się super angażują, które mają power, i tak jakby też fan z tego, co robią, tak jak ja. Więc ja mam szczęście, że udało mi się takich ludzi zgromadzić wokół siebie. Jestem bardzo, bardzo za to wdzięczna. A ja bym się chciała przytulić do tego, co jest chyba najtrudniejsze w momencie, jak jesteśmy na tych nowych przestrzeniach i w nowym domu. Czy miałaś, na pewno miałaś, bo każdy z nas to ma, ale jakiś taki trudny moment, który z czasem okazał się bardzo cenną lekcją, którą byliśmy w stanie wyciągnąć? Czy masz coś takiego, o czym możesz się podzielić? Miałam taki trudny moment, jak otwierałam firmę i usłyszałam o sobie rzeczy, których nie chciałabym usłyszeć. Bardzo podłe rzeczy, które rzutowały niestety zarówno na moje życie zawodowe, jak i prywatne. No, to był taki moment, kiedy po prostu jak to usłyszałam, to się w ogóle na 3 dni zamknęłam w domu i 3 dni przepłakałam. Mm. Bo w ogóle nie spodziewałam się, że mogę dostać taki cios i tak niesprawiedliwie być potraktowana. Ale stanęłam na nogi, sytuacja się gdzieś tam wyprostowała, dostałam przeprosiny. No ale to nie było, to był jeden z trudniejszych momentów tej działalności, nie? Taki naprawdę ciężki. No, bo to też jest tak, że jak robimy pewne rzeczy, to wkładamy tam ogrom serca i to właśnie, to nie chodzi o to, że poświęcamy swój czas i własną energię, ale właśnie oddajemy coś super drogocennego, tak? Czyli nasze emocje, naszą prawdziwość i co chcemy przekazać innym. No i czasami okazuje się, tak, no mówią, że powiedzenia są mądrością narodu. No i czasami relacyjność pomiędzy sercem a tyłkiem naszym no niestety jest bardzo, bardzo mocno się Ale zarysowuje. Ale wiesz co, jeśli chodzi o lekcje, bo tak, jeszcze No. ci skończę odpowiadać na to, bo tak mi przyszło teraz do głowy, że to była cenna lekcja bardzo, dlatego że, ja się czuję dużo silniejsza teraz i, dużo pewniejsza siebie w tym, co robię i wydaje mi się, że właśnie bycie takim autentycznym i podążanie w zgodzie ze sobą, nieważne, co ludzie wokół ciebie myślą, jeżeli masz jakiś cel, działasz uczciwie, transparentnie, no to po prostu trzeba to robić, iść za swoją intuicją i za tym, co nas jakby pociąga, co nas niesie, czym chcemy się zająć. Najważniejsze jest być w tym po prostu sobą. I to jest chyba najpotężniejsza lekcja, którą dostałam. I mogę teraz tak z perspektywy czasu powiedzieć, że jestem za tę lekcję bardzo wdzięczna. Nie była najprostsza, ale wyszła mi na dobre. To bardzo, bardzo ładne to, co mówisz o tej transparentności, o robieniu tego, co chcemy, ale bycie w zgodzie ze sobą i z tym, że wiemy, że gdzieś ta właśnie uczciwość taka w stosunku do siebie czy innych jest tym, co jest dla nas elementem takim wiodącym. A czy masz jakieś motto albo jakąś taką myśl przewodnią, którą możesz się podzielić? Niekoniecznie że tak powiem, z tymi, którzy tworzą biznesy, a może takimi, którzy bardziej są w tej sferze społecznej, wolontariackiej. Coś takiego, co jest dla ciebie takim elementem, że okej, to jestem ja i w tym jednym zdaniu jest całość tego, czym ja się prowadzę i podążam za.
Mam takie motto, które gdzieś znalazłam w internecie już dawno temu i ponieważ wszyscy wokoło mówią o budowaniu mostów między ludźmi. Budujmy mosty między ludźmi. Tylko to budowanie mostów to jest tylko jeden mały element, bo jeszcze trzeba przez te mosty przejść i się spotkać z ludźmi z drugiej strony. I to jest moje takie motto, żeby się nie bać, żeby iść do przodu, żeby próbować, żeby jeżeli się uda współpracować, jeżeli się uda nawiązać fajne kontakty, jeżeli uda się coś zrobić wartościowego, to żeby to robić. Żeby nie zatrzymywać się tylko na tym mówieniu. Mimo tego, że jesteśmy ludźmi i z jedną osobą współpracuje ci się lepiej, z drugą osobą współpracuje ci się gorzej, ale jeżeli masz jakiś cel, no to idziesz do przodu, spotykasz ludzi, budujesz relacje. Do każdego człowieka można znaleźć jakiś klucz. Jeżeli jest się cierpliwym, jeżeli się umie słuchać, jeżeli się umie rozmawiać, jeżeli się chce nawiązać kontakt, to zawsze jest to możliwe. Nie wiem, czy zawsze. Tutaj mogłabym Tak, polemizować. prawie, tak. Prawie zawsze, prawie, bo faktycznie czasem tak jest, że no nie mamy flow, prawda, z kimś. I to No też nie jest mamy. okej. I to też jest okej, no po prostu, nie z każdym. No może masz rację, nie z każdym, tak, zdecydowanie. Poprawiam się. Możemy zrozumieć, ale możemy tak zrozumieć, dlaczego tego flow nie Nie ma. mamy i Ale dlaczego można tam spróbować, nie? można, warto Można. próbować, jak to mówią, i warto Tak rozmawiać. jest. Och, jak to zabrzmiało. To cytuję mojego serdecznego przyjaciela, Mhm. z którym pracowałam przez lata, który zawsze właśnie powtarzał, że zawsze warto rozmawiać. Nie wiadomo, dokąd nas ta rozmowa poprowadzi, ale zawsze warto rozpocząć. Zdecydowanie tak. A jeszcze mam pytanko jedno. Spotykasz na swojej drodze jak nie dziesiątki, jak nie setki, to może i nawet tysiące ludzi w przestrzeniach roku, powiedzmy, na różnego rodzaju spotkaniach. A czy jeżeli mogłabyś podać taką jedną osobę, która wywarła na tobie jakiś właśnie, zostawiła jakiś taki swój stempelek. Wiesz, czasami coś jest tak, że spotykamy kogoś właśnie, czasami przez przypadek, a chociaż przypadków oczywiście nie ma. I ten element od tej osoby zostaje z nami na długo. Czy spotkałaś kogoś wyjątkowego takiego? Być może on nawet nie wie o tym, że jest dla ciebie tak wyjątkowy. Spotkałam znajomą, koleżankę, przyjaciółkę w trakcie jednego z projektów, która wywarła na mnie wielkie wrażenie, bo po prostu może nie jest, nie chodzi akurat w tym konkretnym przypadku nie chodzi o autorytet, ale o taką otwartą rozmowę, którą nie z każdym można poprowadzić, o emocjach, o wartościach, o sprawach czasem bardzo takich prywatnych. I tam po prostu w niej jest taka mądrość, która mi imponuje każdego dnia. I ta znajomość trwa do dzisiaj. Nawiązała się ze 2 lata temu. I to była taka osoba, do której ja mogę zawsze zadzwonić i zawsze porozmawiać, i zawsze zapytać, która potrafi też do mnie zadzwonić, ale to jest naprawdę wyjątkowa osoba. No jedną taką osobę mam, tak. To cenne posiadanie takiego kogoś w naszym otoczeniu. A powiedz mi, czy czegoś żałujesz? Że nie miałam tyle odwagi, żeby zacząć wcześniej. Że zawsze się czułam troszkę taka, no niby się mówi, że przychodzi w życiu taki moment, że coś zaczynasz robić, to jest ten dobry moment i tak dalej, ale wydaje mi się, że wiesz, w moim życiu się też bardzo dużo prywatnie działo różnych rzeczy, nie zawsze super pozytywnych, czasem bardzo trudnych, i pewne rzeczy mnie po prostu blokowały, ale tak z perspektywy czasu myślę, że mogłam zacząć jakby zrobić ten pierwszy krok trochę wcześniej. Nie jakby bałam się to zrobić. Z drugiej strony być może dzisiaj byśmy nie rozmawiały, jakbyś zaczęła wcześniej, wiesz? No tak. Zdecydowanie. Na wszystko jest po coś, widzisz, nie ma przypadku. Wszystko jest po coś, na wszystko przychodzi odpowiedni moment. Tak, Tak uważam. A czy wiesz może już masz to zaplanowane? Jakie właśnie, czy ja nie mówię o wyzwaniach na nowy rok, bo to tak troszkę ten nowy rok przychodzi i odchodzi czasami szybciej niż nam się wydaje, zwłaszcza jeżeli chodzi o postanowienia, ale w perspektywie takiej długofalowej, czy jest coś, co chciałabyś, żeby się zadziało, albo czy masz jakiś plan na to?
na realizację jakichś projektów? Mam taki projekt, który chciałabym zrealizować z tą organizacją kobiecą, projekt K, który bardzo chciałabym, żeby się zrealizował w przyszłym roku. Tak, wiesz co, tak jakby nie myślę do przodu nie wiem, na 5 lat do przodu, nie. Mm. No bo w tej działalności, którą mamy, którą prowadzę, to ważne jest tu i teraz po prostu. Wiadomo, że ważne jest planowanie, marketing i tak dalej, te wszystkie działania wokół biznesu i wokół organizacji, ale ja tak sobie myślę, że idę za tym, co przychodzi trochę, wiesz? Plany są po to, żeby czasami, żeby je mieć, a czasami, żeby je realizować. To zależy w sumie od planu chyba. Tak. Tak bym powiedziała. Jeszcze mam jedno pytanko, które troszkę nawiązuje do tego liderstwa troszeczkę, a troszkę do polityki, bo jesteś chyba pierwszą polityczką, którą mam przyjemność gościć. I powiedz mi, jeżeli możesz, jak to jest być kobietą w polityce za granicą? Chcę powiedzieć, jak to jest być politykiem obcokrajowcem na początku za granicą. Mhm. Ja przyjechałam do Norwegii w dorosłym wieku, tak? Czyli nie bez super perfekcyjnej znajomości języka, perfekcyjnej znajomości kultury i zwyczajów oraz politycznych tematów tutaj w kraju. Więc tak jakby musiałam się wszystkiego uczyć od zera. Mhm. Więc ja zaczęłam swoją polityczną podróż z moimi kolegami od na większości spotkań, w których tylko mogłam brać udział. Na czytaniu czasem po 10 razy najnudniejszych dokumentów, po to, żeby się oswoić z językiem, który był dla mnie trochę jak chiński na początku. W ogóle nie rozumiałam tych skrótów, nie rozumiałam, o co chodzi w tych budżetach. Mimo że mam wykształcenie, wiesz, jakby związane z księgowością też i z ekonomią, to po prostu ten język i to, w jaki sposób to było pisane, było dla mnie dość trudne, więc no to była trudność. No, trudnością było też przełamanie takiego strachu i wyjście ze strefy komfortu, jak masz stanąć na mównicy na przykład, albo na takim dużym spotkaniu odezwać się, gdzie wiesz, że na sali na przykład siedzi raptem kilku obcokrajowców, a 99% osób jest norweskiego pochodzenia i mają perfekcyjne umiejętności lingwistyczne, Mhm. a ty wiesz, że mówisz z akcentem i że może w nerwach zdarzają ci się błędy, ale myślę, że to jest do wyuczenia i to chyba nawet nie chodzi o niepopełnianie błędów czy akcent, tylko do wyuczenia jest opanowanie tego stresu. Że jednak ja to sobie tak jakby z czasem wypracowałam też i powiedziałam moim kolegom, że jeżeli macie jakieś pytania, czegoś nie rozumiecie, albo jestem w jakiś sposób em, dla was no niezrozumiała po prostu, zadajcie mi pytanie. Tak jak ja wam zadaję pytanie, to wy również możecie to pytanie zadać mi. No i jakoś tak powiem ci, że idzie to do przodu. Dobrze się tam, no mam się dobrze. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijać. Ja nie jestem osobą, która stanie i krzyczy o problemach, nie? To Mhm. jest w ogóle nie moja bajka. Ja po prostu czasem wolę zadziałać i nie obwieszczać światu spraw, którymi się zajmuję. Czasem są to dość delikatne sprawy. Wolę to załatwić w ciszy i spokoju, niż krzyczeć o tym, że jest dyskryminacja, czy jakieś trudne wyzwania i tak dalej, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ten krzyk nie pomaga. No krzyk chyba nie pomaga, głównie nie pomaga i na pewno nie wspiera. Natomiast jeżeli mogłabyś tak dosłownie w 3 zdaniach powiedzieć, dlaczego warto w ogóle myśleć o tym, żeby w jakiś sposób się politycznie udzielać, właśnie będąc na emigracji? Dla mnie to zaproszenie do polityki było trochę zaskakujące, ale ja się polityką zawsze też interesowałam. To tak jakby nie była jakaś strasznie trudna decyzja. Najłatwiejsza też nie była, ale nie było to jakieś, wiesz, mega trudne i wymagało nie wiadomo jakiego długiego zastanowienia. A dlaczego warto? Dlatego, że jeżeli masz odwagę i chcesz chcesz się uczyć, chcesz spróbować i chcesz wiedzieć, bo wiedza jest kluczem, to warto się zaangażować. I też mi się wydaje tutaj w Norwegii, ja nie jestem jedyną osobą, która się angażuje politycznie, bo jest Mhm. jeszcze kilku moich kolegów i koleżanek, świetnych zresztą ludzi. Wszyscy się angażujemy po to, żeby ten głos nasz, a jesteśmy największą mniejszością tutaj w tym kraju,
był słyszalny, żebyśmy mogli reprezentować nasze sprawy i też żebyśmy byli obecni w rozmowach, które dotyczą obcokrajowców, tak jak są obecni przedstawiciele innych mniejszości. A tej obecności bardzo często niestety tutaj w Norwegii brakuje. Ja się bardzo cieszę, że ludzie się zaczynają angażować na różnych poziomach. Nawet wspieranie jakichś kandydatów czy bycie na spotkaniach po to, żeby się przysłuchać, dowiedzieć, podpowiedzieć, pokazać perspektywę naszej mniejszości, bo tak jakby każda grupa mniejszościowa ma swoje wyzwania i każda grupa mniejszościowa powinna mieć reprezentację w różnych instytucjach, w polityce, po to, żeby prezentować to, z czym my się na przykład mierzymy, albo pokazywać to, kim my w ogóle jesteśmy. Nie wiem, jak jest we Francji u ciebie, ale Polonia francuska jest zdecydowanie wielopokoleniowa. My No jesteśmy tutaj tak. młodą Polonią i tak jakby przecieramy powoli szlaki dopiero. No, we Francji szacują, że jest milion Polaków. Jest to Tutaj jest rzeczywiście około ogrom. 130 000, więc, ale to jest 4-milionowy kraj, więc wiesz, jakby no, myślę sobie, że Proporcjonalnie. proporcje są trochę inne. No, no właśnie. Trochę inne. No, rzeczywiście, rzeczywiście. Ale to tak, to rzeczywiście tak jak mówisz, ja myślę, że to takie spoglądanie troszkę do środka, do tego, z czym mamy do czynienia i bycie w uważności i pokazywanie pewnych perspektyw jest super ważne i to niezależnie od tego, czy mówimy o polityce, czy mówimy o projektach społecznych, czy mówimy o projektach kulturalnych, to wszystko zabarwia nam troszkę tą mieszankę odrobinę inaczej i przez to staje się ona bardziej pełna, bym powiedziała. Uprzedzenia i rodzą się z niewiedzy. Jeżeli nie wiemy, kim jest drugi człowiek, z jakiej kultury pochodzi i jaki jest kod kulturowy chociażby, żeby z nim rozmawiać, no to jakby uprzedzasz się, traktujesz stereotypowo, zasłyszysz gdzieś coś, potem to przenosisz i to wydaje mi się, że jest obecne wszędzie, dlatego warto się angażować, pokazywać, informować, działać i reprezentować, jeżeli można. Do tego, czego mogę Ci życzyć na kolejny rok, który przed Tobą, to chyba tego działania i tego współdziałania i tego pokazywania, ile możemy, jak możemy i jak bardzo wartościowe może być to nie tylko dla Polonii, ale także dla miejsc, w których jesteśmy, tak? Troszkę gośćmi, mimo że teoretycznie trochę u siebie. Bardzo Ci Przede dziękuję wszystkim życz mi zdrowia przede wszystkim. A nie, no to przede No, wszystkim, żebyś się posklejała jak najszybciej. ale ja Ci bardzo, bardzo dziękuję i ja Tobie życzę cierpliwości, rozwoju i w ogóle super, że ja wiem, że wiesz, rozmawiałyśmy, więc wiem, że jesteś bardzo przedsiębiorcza i masz w sobie bardzo dużo odwagi i zaangażowania i po prostu życzę Ci, żeby w tym następnym roku to się jeszcze bardziej rozwinęło wszystko u Ciebie. I wiem, że tak będzie na pewno. No Także to za dziękuję Ci. naszą odwagę, Małgorzato, miła i bardzo, bardzo dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia kolejnym razem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka biznesowego One Woman Show. Jeżeli chciałbyś zadać mi jakieś pytanie, podzielić się swoją historią, a może masz pomysł na współpracę, zapraszam do kontaktu. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego podcastu. Kolejne odcinki już niebawem. Dziękuję i do usłyszenia.